And then when we start, just turn it down when people join in. Hello. Why might that be? Oh, no. I said, why might that be? Oh, one person. Hello. 2 people. I'm just going to wait for a few more people to join and then we're going to get started. In the meantime, enjoy the music. Right? More people are joining. Hello, hello. Just wait for a few more people. And then we shall start, yeah? Isn't it just? It's traditional Irish folk music, for those that don't know. I love it. It's really cool. Hi, people. When should we start? For 25 seconds. Yeah. Cool. I'll add some water before I start. Hello. Hi, hi. Okay. Oh, that's good timing. Dobrze, więc witamy Was bardzo serdecznie na naszym drugim live'ie, który będzie dziś dotyczył Dnia Świętego Patryka ogólnie i Irlandii. So today will be all about Saint Patrick. So for those who were here from the beginning, we were just listening to some traditional Irish music. And you might ask why, and it's because today is Saint Patrick's Day. So, who was Saint Patrick? Teraz może... Sorry, go. Więc tak, słuchaliśmy chwilę takiej tradycyjnej irlandzkiej muzyki, kiedy na Was czekaliśmy. I teraz będziemy może chwilę opowiadać o tym, kim był ten święty Patryk. On jest ogólnie patronem Irlandii. I właśnie dzisiaj obchodzony jest jego dzień. So Saint Patrick was, or still is, considered to be the patron saint of Ireland. Just like in England we have Saint George, and in Scotland we have Saint Andrew. Czyli święty Patryk jest właśnie patronem Irlandii, tak samo jak Saint George jest England. patronem Anglii i Saint Andrew jest patronem Szkocji. And so Saint Patrick was born not in Ireland but actually in Roman Britain in what is believed to be in around the 5th century, so 400 and something AD. Czyli święty Patryk urodził się nie w Irlandii, a w Roman Britain, so Roman occupied Britain. Czyli w Wielkiej Brytanii, która była okupowana przez Rzymian, i było to w V wieku, około 400 roku naszej ery. And even though it was just Roman Britain at the time, some people believe he was actually born in what is modern day Wales. So you could, or some people identify him actually as Welsh, speaking in Celtic, even though Scottish, Irish and Welsh all were very similar languages at the time. But yeah, so he was believed to be born in modern day Wales. Czyli niektórzy wierzą, że on tak naprawdę urodził się na terytorium dzisiejszej Walii i mówił po celtycku, czyli no to był taki język w zasadzie używany właśnie przez Szkotów, Walijczyków,
Irlandczyków w tamtym czasie. Wszystkie te języki były bardzo do siebie podobne. And so one thing to say that is important is that as a child and growing up, Saint Patrick, or at the time just Patrick, was a non-believer. He didn't believe in God. He wasn't following any faith or religion until at the age of, I believe, 16, or is believed to be 16, he was kidnapped by Irish pirates and taken overseas to mainland Ireland. Czyli tak, Patryk, wtedy jeszcze nie święty Patryk, tylko Patryk, był osobą w ogóle niewierzącą, aż do wieku do 16 roku życia, kiedy został porwany przez irlandzkich piratów i zabrany został właśnie na terytorium Irlandii. And while he was in Ireland as under the control of these pirates, they took him as a slave to look after some animals on a farm for them, and he was doing this for about 6 years, all by himself. And through this time, it's written that he found God within Christianity and found his faith across these 6 years as a slave. Czyli ci piraci irlandzcy zabrali go po to, żeby on był ich właściwie takim niewolnikiem, opiekował się tam zwierzętami na farmie i tak dalej. I robił to przez około 6 lat i wtedy właśnie odnalazł swoją wiarę i został chrześcijaninem. And so after the 6 years, he then escaped and ran back to Britain to his family and practiced his faith in Britain for a long while. Czyli po tych 6 latach uciekł z powrotem do Wielkiej Brytanii i tam praktykował swoją wiarę. And then after so many years, the years aren't exactly written because there are very few written records from this time, but it's believed that after so many years, he then decided to return to Ireland and bring his faith to this country, because at the time it wasn't recorded that any form of Christianity existed in Ireland. So he decided to move and bring his faith to this country. Czyli po jakimś czasie, nie wiemy dokładnie po jakim, ale Patryk wrócił do Irlandii, żeby szerzyć właśnie wiarę chrześcijańską, ponieważ nie było żadnych dowodów na to, żeby wcześniej taka wiara w Irlandii obowiązywała, żeby taka wiara tam istniała. So then, now he's in Ireland and he lives the rest of his days in Ireland. He never moves back to Britain. And he becomes the first archbishop in a town that I think was not recorded. I think it's in the northwestern part of Ireland. And from that moment on, he was considered the founder of Christianity within Ireland. And for this reason, he is now considered the patron saint of Ireland. I don't remember what you said from the beginning. So he started practicing Christianity for the rest of his days in Ireland and was the first bishop in Ireland. Został w tej Irlandii już do końca życia i tam praktykował chrześcijaństwo i został pierwszym arcybiskupem irlandzkim. One interesting fact about that it was in around the, I think, 700 AD when records came back about him being the first bishop. However, he was never, and I have to find the correct word here because it's a Catholic word, he was never canonized by the Pope he was never officially made a saint by the Pope in Rome. So it's his sainthood, is that a word? No. Is questionable by many people question whether he's truly a saint or not. Czyli można się zastanawiać, czy święty Patryk jest tak naprawdę święty, ponieważ nigdy nie został kanonizowany przez papieża w Rzymie, więc niektórzy właśnie podważają to, czy rzeczywiście jest świętym, czy nim nie jest. And so why Tuesday the 17th of March? So quite traditionally with many days like this, the 17th of March is believed to be the date of his death. And he's believed to be buried
in County Down in Southern Ireland. Czyli dlaczego właśnie 17 marca? Dlatego, że to jest, wierzy się, że to jest data śmierci świętego Patryka i został on najprawdopodobniej pochowany w where? Buried? County Down. It's like a region Down. W regionie Down w south? In the south w południowej Irlandii. And another interesting fact to say is that we're all familiar with the Union Jack, made up of different flags across England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. The English Red Cross is obviously the Cross of St. George. The Scottish Blue and White Cross is the Cross of St. Andrew. And the red diagonal cross is actually the flag of St. Patrick. Czyli jak widzimy, tutaj akurat nie mamy, może gdzieś tutaj nie. Flaga Wielkiej Brytanii składa się z flagi, z takiego czerwonego krzyża Anglii, czyli świętego England St. George, świętego George'a. Później White and Blue Cross. Biała i niebieska, taki krzyż, to jest Szkocji. I właśnie te czerwone takie małe, the red stripes, te czerwone małe paski są właśnie flagą Patryka, czyli Irlandii, północnej Irlandii. Fantastic. So that kind of summarizes his life and who he was, and essentially he brought Christianity to Ireland for the first time. This was everything he did in his life and everything he's remembered for bringing Christianity to this country. And so, how is today celebrated? Czyli tak, generalnie właśnie święty Patryk jest kojarzony z tym, że wprowadził chrześcijaństwo do Irlandii i teraz powiemy wam, jak w dzisiejszych czasach jest celebrowany ten dzień świętego Patryka. So it's important to differentiate between how is it religiously celebrated and culturally celebrated, because they're two very different things. Czyli trzeba odróżnić, jak jest to celebrowane religijnie, a jak to jest kulturowo po prostu przez ludzi obchodzone. So religiously, essentially they considered it a feast day. So in Ireland, it's a national holiday and no one works. Everyone. Where in Ireland? In Ireland, it's a national holiday. Nobody works. Everybody stays home, goes to church, comes back, and has just a nice meal with family. Czyli w Irlandii jest to dzień wolny od pracy, nikt nie idzie do pracy, ludzie idą do kościoła i później wracają do domu i mają jakiś posiłek, obiad z rodziną. And it's also referred to as a day of obligation, meaning to observe your religion, to remember your faith, to practice your faith as a reminder of your Tak, czyli właśnie religion. Ludzie w tym dniu idą do kościoła, po prostu obowiązki chrześcijańskie spełniają. And also it's important to say that St. Patrick is not only regarded as a saint amongst Catholics, but also Orthodox Christians and evangelicals. Czyli jest uznawany za świętego nie tylko once again? Not just Catholics, but nie tylko katolików, ale także Orthodox. Orthodox is probably Orthodox in that language, I guess. I ewangelistów. And so that's more or less religiously how it's celebrated. But culturally, I would say it's very different. Just like many different religious holidays like Christmas, Easter, even Halloween was once a religious festival. They have been commercialized a lot around the world. Czyli teraz właśnie powiemy trochę o tym, jak to jest kulturalnie obchodzone, no bo tak jak inne święta zostało to skomercjalizowane, no i ludzie obchodzą to po prostu tak, żeby się bawić, żeby mieć jakiś dzień takiej zabawy w zasadzie. So
One interesting, actually a really interesting fact about culturally celebrating St. Patrick's Day starts in America. I would say just like Christmas and Halloween, everything commercial these days seems to come from America. And the first St. Patrick's Day parade was in America, in Boston, in 1737. Czyli dość śmiesznie pierwsza taka parada Dnia Świętego Patryka była w Bostonie w Ameryce w 1737 roku. And from that moment on, I believe Boston had a parade every year, and then more cities around the world joined in. Czyli później oprócz Bostonu inne miasta dołączały do tego, żeby taką paradę zorganizować. Since another American interesting fact about how it's celebrated is that in 1962, Chicago decided to dye their river green in celebration of St. Patrick, and they have done so every single year since. Czyli od 1962 roku Chicago postanowiło swoją rzekę zabarwić na zielono. And likewise, there are St. Patrick's Day parades everywhere, maybe every major city in the world, Western world at least. And essentially, it's just everyone getting together, mainly wearing green, and they parade through the streets to remember this saint. Czyli generalnie w każdym takim największym mieście, szczególnie w Wielkiej Brytanii, są tworzone takie parady, gdzie ludzie się po prostu zbierają, ubrani na zielono i maszerują przez miasto, właśnie upamiętniając świętego Patryka. And that runs every single year. However, today's parade was sadly cancelled due to everything that's going on in the world at the moment. Czyli jest to obchodzone co roku, taka parada, ale niestety w tym roku parada in London, nie? Parada w Londynie została... Maybe other cities as well, but I know in London. Parada w Londynie, nie wiemy jak w innych miastach, ale na pewno w Londynie została odwołana przez to, co właśnie się dzieje w związku z wirusem. And I think the main reason St. Patrick's Day is really popular, or maybe even more popular in America, is because in America, in the USA, there are 34.7 million Irish people, or with Irish ancestry, living in the USA today. This is 7 times more than the people who live in Ireland, than the population of Ireland. Czyli właśnie w Ameryce jest to tak hucznie obchodzone, ponieważ w Ameryce żyje 34 miliony 700 tysięcy Irlandczyków lub ludzi, którzy mają jakichś irlandzkich przodków. Jest to 7 razy więcej niż żyje Irlandczyków w samej Irlandii. So it's anything Irish is really popular in America for that reason. So I have some interesting facts about St. Patrick and today and Ireland in general. So, do you want to quickly say that? Czyli teraz jakieś kilka ciekawych ciekawych faktów na temat Świętego Patryka, Dnia Świętego Patryka i samej Irlandii. So we said already St. Patrick was actually born in Britain, but this is one that not many people know. Do you want to quickly repeat tak, czyli nie był właśnie to, co już powiedzieliśmy, że nie był urodzony tak naprawdę w Irlandii, być może właśnie na terytorium dzisiejszej Walii. Ireland's national emblem, which you may know, is this shape here, and it's called a shamrock. It's a sacred plant in Ireland. Czyli symbolem takim narodowym Irlandii jest taka koniczyna, którą widzicie tutaj wszędzie za nami. And it is said that each leaf, this shamrock has 4 leaves, and each leaf represents a different thing. So the 4 things would be hope, faith, love, and luck. Czyli ta 4-listna koniczyna, każdy z liści reprezentuje inną rzecz. Są to nadzieja, wiara, miłość i hope, faith, love, and luck. I szczęście.
And to find a shamrock in Ireland, they do exist. They're not just a mythical. A lot of people think it's a mythical plant. They're real plants, but the chances of finding them are 1 in 10,000. Właśnie ta koniczyna istnieje rzeczywiście w Irlandii, ale znalezienie takiej ma się 1 na 10 tysięcy szans, że znajdzie się taką koniczynę. And so you can see around us a lot of green. That is because the national colour of Ireland is green. It has a nickname called the Emerald Isle, and therefore everything associated to Ireland in modern day culture is green. Czyli właśnie kolorem narodowym Irlandii jest kolor zielony, nazywany takim właśnie szmaragdowym. And this is also interesting because actually the original colour for St. Patrick and his celebration was actually blue. I couldn't find many reasons as to why, but the reason it changed is because of Ireland being referred to as the Emerald Isle. Czyli właśnie oryginalnym kolorem świętego Patryka był niebieski, ale to się zmieniło właśnie dlatego, że mówi się o Irlandii jako o szmaragdowej wyspie. And so we talked about different parades in the USA, Chicago dyeing their river green, and the first being in Boston. However, the shortest parade on St. Patrick's Day is in a really little town in Northern Ireland, and it is just 100 yards long, and it takes place between 2 pubs. Więc najkrótsza parada, która na świecie, taka związana z Dniem Świętego Patryka, jest w małym mieście w Irlandii Północnej i ma 100 yardów. Nie wiem, ile to jest w metrach. 1 yard is about half a meter. Czyli około 50 metrów. I jest ona prowadzona, jest ona stworzona pomiędzy 2 pubami. And what other interesting facts do I have? So the music we were listening to at the beginning is a kind of traditional folk music of Ireland, using main instruments called the fiddle. Have fun translating this. Fiddle, violin, flute, and accordion. Oh, maybe it's not so bad. Dobrze, czyli ta muzyka, której słuchaliśmy, to właśnie tradycyjna muzyka irlandzka i do stworzenia jej używane są między innymi skrzypce, flet, co tam jeszcze? Fiddle? Fiddle? I don't know. Fiddle is like a really small violin that you play, I believe, without a bow. Yeah, it's a string instrument. Something else. Accordion. I akordeon. Like the piano thing. And was there anything else? I believe that might be everything for my fun, interesting facts on St. Patrick's Day. Dobrze, czyli to wszystkie takie ciekawostki, które przygotowaliśmy związane ze świętym Patrykiem. No i tak pokrótce opowiedzieliśmy wam właśnie o tym Dniu Świętego Patryka i kim ten święty Patryk był. The last thing I wanted to say was just that, again, how is it celebrated? People essentially just, religious or not, just get together, wear green, have nice Irish drinks, Irish-themed drinks, whether alcoholic or not, and party or gather or be with family and just remember Saint Patrick. Czyli ogólnie w dzisiejszych czasach ludzie spotykają się w Dzień Świętego Patryka, zwykle ubierają się na zielono, piją jakieś irlandzkie drinki, irlandzkie piwo, spotykają się z rodziną albo z przyjaciółmi. And that's basically everything about Saint Patrick that is worth knowing, interesting to know, and why we celebrate St. Patrick's Day and on this day. Dobrze, no i to wszystko, co chcieliśmy powiedzieć wam o świętym Patryku, tak pokrótce przedstawiliśmy wam historię i ciekawostki i teraz dosłownie na 5-10 minut przejdziemy do naszej części o Minecrafcie.
w której trochę opowiemy, co się działo wczoraj na serwerze u nas, na naszym serwerze Minecraftowym, na którego serdecznie Was zapraszamy. Na naszym Facebooku macie tam instrukcję i nazwę serwera, instrukcję, jak się dostać na nasz serwer. With Minecraft, we went online yesterday. And it was a great day to begin. Thank you for everyone who joined. I hope you're all having fun, firstly. Czyli bardzo Wam dziękujemy za dołączenie wczoraj do serwera. Było bardzo fajnie sobie pograliśmy. No i zapraszamy więcej osób. And so, it was a good start yesterday. And there are still things we are working out on the server. For example, certain rules that we all need to abide by. We're going to sort that today, and also some smaller language games we can play within the game as well. We are going to sort out today and tomorrow. Is that with that? Tak, czyli na naszym serwerze cały czas pracujemy jeszcze nad tym, żeby ten serwer ulepszać, żeby właśnie stworzyć dla Was jakieś minigry językowe i dzisiaj też będziemy zaczynać robić zasady, które obowiązują na naszym serwerze, bo tego jeszcze nie ustaliliśmy, a na pewno będzie to potrzebne. And so with this server, I don't think we're going to be a traditional server with command blocks and so many limitations, etc. It's going to be more of a relaxed survival game mode where we can just all be friends and speak in English on the chat. Czyli jakby celem naszego serwera jest raczej taka spokojna rozgrywka survivalowa i chodzi o to, żebyśmy sobie pooglądali po angielsku, porogadali po angielsku. And someone's saying we can't join to Minecraft due old version. Czyli niektórzy macie po prostu starszą wersję Minecrafta. No to jedyne chyba, co możecie zrobić, to spróbować załatwić sobie najnowszą wersję. Yeah, we can't do anything really about it. They would have to ask Robert, our technical advisor on Minecraft, if there's anything we can do. We'll look into it. Zapytamy się tutaj naszej obsługi technicznej, czy można coś z tym zrobić. Zobaczymy. Może się uda, żeby też starsze wersje Minecrafta mogły uczestniczyć w naszym serwerze. And one last thing I wanted to ask is, so we have the idea that today we're going to set out different rules in the game by having a rules or law board with signs to tell you some of the limitations we're going to ask. Some stuff like no explicit language or no stealing from other players, etc. And we will say if any of those are broken, we will ask you to leave the server. We will remove you from the server. Dobrze, czyli dzisiaj będziemy sobie ustalać, tak jak powiedziałam, te zasady, które będą obowiązywać na serwerze. Możecie zobaczyć na naszym live'ie albo na serwerze, jakie to będą zasady. No. And also today we're gonna just work on different build projects around the town. So if anyone has any ideas for build projects or would like to help, then please say in the chat. I będziemy też planować budowanie różnych budynków. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to bardzo serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nimi na czacie albo na serwerze, albo tutaj na live'ie, kiedy będziemy prowadzić live'a z Minecrafta. And lastly, we have the idea for the language game of following directions to where you will eventually find some kind of prize waiting for you. Czyli tak jak mówiliśmy wczoraj będą takie minigra, która będzie polegała na tym, że będziecie musieli podążać za naszymi wskazówkami, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca, w którym coś znajdziecie. And we will be putting this together today and will be hopefully live for tomorrow. I dzisiaj będziemy nad tym też pracować. And lastly, I want to ask you guys, what other language games can you think of or would like to play? Because we're both quite new to Minecraft and we would like to know more about how to exploit the game a little more. Czyli jeśli macie jakieś pomysły na temat dotyczące tych właśnie minigier,
językowych, ważne, żeby one zawierały coś z językiem angielskim, to bardzo serdecznie zapraszamy też do składania propozycji. Na pewno skorzystamy chętnie. And I think that's all for today with Minecraft. So please do come along to the game, to the server, or watch the live stream. And let's just have fun building and be friends. Dobra, więc na dzisiaj to już wszystko. Zaraz, kiedy wyłączymy tego live'a, otworzymy następnego live'a, gdzie Jake będzie grał z wami przez 2 godziny w Minecrafta na naszym serwerze i będzie mówił właśnie, co tam robi i co się dzieje. No. And we will leave you with some nice Irish music. Happy St. Patrick's Day. Who wants to play? No, to dziękujemy bardzo. Bye bye. I zapraszamy na live'a Minecraftowego za dosłownie 5-10 minut. Fantastic. Thank you. Bye.